Siemanko, w dzisiejszym filmie poruszymy, można powiedzieć, dosyć psychologiczne tematy. Mianowicie będą one związane z nabywaniem nowych umiejętności, z nauką nowych elementów w street workoutie. Mianowicie mowa tutaj o przeróżnych elementach dynamicznych, które niekiedy wymagają ogromnego przełamania strachu czy też własnych barier. I co ciekawe, temat ten dotyczy zarówno osoby początkującej, która, dajmy na to, będzie chciała się nauczyć swojego pierwszego przeskoku nad drążkiem, jak i profesjonalnych sportowców, którzy gdzieś tam już celują w zawody. Ten temat będzie mocno wpływał na tak naprawdę Twoje postępy lub ich brak. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zminimalizować paraliżujący, nadmierny strach przed elementami, zapraszam do oglądania. Czym tak naprawdę jest lęk, który uniemożliwia nam realizację naszych celów? To nic więcej jak wyobrażenie tego, czego nie chcemy doświadczyć. Upadku czy też kontuzji, która na jakiś czas wykluczy nas z regularnych treningów. Element, jaki mamy w głowie, wydaje się realny, ale tak naprawdę odczuwamy lęk, bo koncentrujemy się na potencjalnym, a nie rzeczywistym zagrożeniu. Trening elementów dynamicznych, szczególnie na poziomie zaawansowanym, bez problemu można umiejscowić w kategorii sportów ekstremalnych. Podczas treningu lub zawodu ważne jest skupienie się na wszystkich elementach ćwiczeń, ponieważ mały błąd może dużo kosztować sportowca, szczególnie jeżeli trenuje w zupełnie do tego niedostosowanej konstrukcji. Zatem jak radzić sobie z lękiem? Zaakceptuj to, że lęk się pojawi. Będziesz uczył się nowych ruchów, które Twój układ nerwowy do tej pory nie zakodował w żaden sposób. To całkowicie normalne, że strach prędzej czy później się pojawi. Wraz z nim może pojawić się również hormon o nazwie adrenalina, która uaktywnia się m.in. przy ryzykownych działaniach. Może mieć ona zarówno wpływ negatywny, jak i pozytywny. Próby blokowania lub uważania lęku za coś, co nie powinno mieć miejsca, tylko pogorszą sprawę. Tak naprawdę w tym sporcie lęk będzie towarzyszył Ci dosyć często. Ważne, by nauczyć się, jak nad nim zapanować. Zadbaj o odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na takie rzeczy jak szerokość drążka oraz jego wysokość. Konstrukcja nie powinna Cię w żadnym stopniu ograniczać. Będzie to powodowało powstawanie dodatkowych blokad i zwiększa oczywiście ryzyko urazu. Drążek powinien być szeroki, czyli według mnie jest to minimum 2-metrowy drążek. Nie powinien być nadmiernie wysoki, szczególnie jeżeli posiadasz lęk wysokości, tak jak jest to w moim przypadku. Sama myśl, że znajdujemy się dosyć wysoko, wisząc na drążku, potrafi niektórych sparaliżować. Wybieraj stabilne konstrukcje, unikaj tych źle przymocowanych do podłoża, które sprawiają wrażenie niestabilnych. Jeśli chodzi o podłoże, to jest to tak samo bardzo ważny aspekt, ponieważ w razie ewentualnego upadku to podłoże będzie pierwszą rzeczą, jaką napotkasz na swojej drodze po wylądowaniu. Najlepiej, abyś posiadał dostęp do zróżnicowanych materacy. Dobrym rozwiązaniem jest także podłoże z piasku, czy też drążek nad gąbkami. Unikaj miejsc, gdzie występuje każde twarde podłoże, np. beton, żwir czy maty, które tylko z pozoru wyglądają na bezpieczne. Wiem, że nie każdy z Was ma dostęp do tego typu dogodności, jednak mając do wyboru cokolwiek, co zwiększy Twoje bezpieczeństwo, powinieneś z tego skorzystać. Rozważny umysł. Zawsze dobieraj nowe elementy do Twoich faktycznych umiejętności oraz ograniczeń. Podchodź do elementów stopniowo. W żadnym wypadku nie porywaj się na elementy, na które nie jesteś zwyczajnie psychicznie i fizycznie gotowy. Powinieneś najpierw wypracować bazę podstawowych elementów, zanim przejdziesz do tych trudniejszych. Ma to kilka plusów. Między innymi zbuduje to Twoją realną koordynację na przyrządzie i zachowanie na nim. Przykład, jeżeli dopiero co zacząłeś swoją przygodę z dynamiką, umiesz już kilka rodzajów przeskoków i podstawowe kręcenia, nie będziesz porywać się oczywiście na front flip regraba. Jeżeli w życiu nie miałeś do czynienia z saltami, a przewroty sprawiają Ci problem, nie będziesz zabierał się za salto z drążka. Znajdź asekuranta. Znajdź doświadczoną osobę w Twojej okolicy, która ma większe zaznajomienie, jeżeli chodzi o tematy treningowe i większe doświadczenia ruchowe, która da Ci na pewno cenne wskazówki co do niektórych elementów, tak żebyś nie musiał popełniać niepotrzebnych błędów i porywać się sam na głęboką wodę. Jeszcze lepiej, kiedy znajdziesz osobę, która będzie w stanie Cię przeasekurować i przyzwyczaić do elementów, np. podczas wszelkiego rodzaju salt czy też obrotów. Bardzo mocno oddziałuje to na Twoją psychikę, automatycznie zwiększając poczucie bezpieczeństwa. Nie trenuj sam. Kiedy uczysz się nowych elementów, zabierz ze sobą kilku znajomych. Nie jest łatwo zmotywować się i przełamać trenując samemu. Zadbaj o luźną atmosferę i przede wszystkim dobrą muzykę. Kiedy posiadasz dobrą ekipę, czasem dzieją się cuda i uwierz, wiem to z własnego doświadczenia.
Hype niesamowicie podnosi pewność siebie i redukuje stres. Można to zaobserwować na wszelkiego rodzaju meetingach, które organizujemy wspólnie od 2 lat w GoJumpie. Tyle nowych elementów jest odblokowywanych tylko dzięki niesamowitej atmosferze, którą tworzy społeczność w tym sporcie. Wizualizacja. Potężne narzędzie, zarówno jeżeli chodzi o naukę nowych elementów, jak i startów w zawodach. Według teorii zawartej w nauce o motoryczności człowieka, dany schemat ruchowy może zaistnieć dopiero, kiedy zaistnieje u Ciebie w głowie. Wyniki badań wykazały, że ruch fizyczny i wyobrażony mają takie same podłoże neuronalne. Około 90% olimpijczyków stosuje trening wyobrażeniowy w różnym zakresie. By przyswoić nowy element, można nie tylko realnie go trenować, na treningu oczywiście, lecz także wyobrażać go sobie w idealnej formie, krok po kroku, wielokrotnie. Sama wizualizacja nie zastąpi realnych ćwiczeń i to jest oczywiste. Jednak połączenie treningu fizycznego z mentalnym daje potężne efekty. Ma to też przełożenie na zmniejszanie się strachu przed nowymi ruchami. Ze swojego doświadczenia wiem, jak bardzo przydatne było to narzędzie, kiedy uczyłam się nowych elementów, swoich pierwszych elementów dynamicznych, jak i później w etapie startu w zawodach. Dobre nastawienie. Jeśli idziesz na trening w złym humorze, dużo dzieje się obecnie w Twoim życiu, masz zły dzień lub za nic nie potrafisz skupić swojej uwagi na celach treningowych, z góry przesądzone jest, że ciężko będzie Ci podejść do nowych elementów z czystą głową i dobrym nastawieniem. Staraj się wyeliminować wszelkie stresory, które mogą zaburzyć Twój trening. Przed treningiem zrelaksuj się, pomyśl o dzisiejszych celach i podchodź do nauki z ciekawością i spokojem, zamiast ze sztywnym narzucaniem sobie, że musisz coś szybko zrobić i najlepiej w jeden trening. To rodzi niepotrzebne frustracje. Dziel dane schematy ruchowe. Jeśli uczysz się danego elementu, rozdziel go na kilka podetapów. Prawie każdy element da się podzielić na mniejsze składowe. W ten sposób przyzwyczaisz swój układ nerwowy do konkretnych faz ruchu, zamiast od razu próbować cały element. Zacznij od szczegółów technicznych pracy rąk, tułowia, nóg, sylwetek, drilli oraz progresji. Dopiero potem zacznij łączyć kropki w realnych próbach danego elementu. Podsumowując, tak naprawdę w każdym momencie mamy do wyboru, czy chcemy koncentrować się na tym, czego się obawiamy, czy na tym, czego pragniemy. I prawdą jest też, że nie da się wyeliminować całkowicie tego lęku, bo nawet jeśli zmienimy swój sposób myślenia, reagowania, to on zawsze będzie się pojawiał tak czy inaczej. Ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że lęk to nie jest coś bardzo negatywnego i musimy nauczyć się z nim radzić i wykorzystywać jako zasób. Lęk jest tak naprawdę lekcją, z której zawsze powinniśmy wyciągać wnioski, bo bez strachu nie bylibyśmy w stanie realizować naszego pełnego potencjału. Tylko wtedy będziemy w stanie go realizować, jeżeli tak, można powiedzieć trochę klasycznie mówiąc, jednak prawdziwie wyjdziemy z tej naszej strefy komfortu i tak naprawdę będziemy w stanie ten strach, że tak powiem, ze sobą zaprzyjaźnić. Tak długo jak będziesz podążał ze swoimi marzeniami, pragnieniami, celami, ten lęk będzie się pojawiał, tak już można powiedzieć puenta na koniec. Jeżeli nie odczuwamy przed czymś strachu, to tak naprawdę oznacza, że nie jest to dla nas wystarczające wyzwanie. Dobra, i to by było na tyle. Ja zapraszam Was na warsztaty, które robimy wraz z Akademią SWC. Będziecie mieli daty i linki w opisie. Możecie także podsunąć mi jakiś kolejny pomysł w komentarzu na jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła na kolejnym filmie. No i do zobaczenia.